Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Znowu mówimy oczywiście o zdrowiu, bo o czymś innym. Kanał temu jest poświęcony wszelkim aspektom. Dzisiaj będziemy mówić o lekach. Będzie wypowiedź pewnej pani doktor od geriatrii, specjalistki, która mówi o tym, że co się dzieje z lekami. Dzisiaj ludzie, którzy chorują, biorą coraz więcej leków, coraz więcej leków, coraz więcej leków. Leczymy choroby i jest takie powiedzenie, no to jak się ta choroba czuje? Jest coraz lepiej, czuje się coraz lepiej ta choroba? Nie leczymy człowieka, tylko leczymy choroby. Wiele lat temu byłem na pewnym wykładzie doktora nauk medycznych Zygmunta Filipowicza, już pewnie nie żyje, starszy był wówczas pan, a może jeszcze, ale to było jakieś 30 chyba lat temu, 25. I doktor Zygmunt Filipowicz powiedział coś takiego, że mówi, słuchajcie, doszliśmy do pewnych absurdów. Podzieliliśmy człowieka na poszczególne organy i leczymy poszczególne organy, a nie traktujemy człowieka holistycznie, całościowo. I w wyniku tego, dalej mówił dr Filipowicz, specjalista od lewego kolana nie dogada się ze specjalistą od prawego kolana. Specjalista od lewego oka nie dogada się ze specjalistą od prawego oka. Oczywiście to była taka licencja poetyka, takie przyjaskrawienie, ale wiecie o co chodzi doskonale, to w tym była wielka mądrość. Nie leczymy całościowo, nie leczymy ciała, ducha, psychiki i tak dalej, i tak dalej. Przez wszystko na nas oddziałuje, stresy oddziałują, układy w pracy, w domu i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli na przykład boli nas głowa, no to co? Bierzemy pigułkę od bólu głowy, tak? Czyli wytłumiamy receptory bólowe i świetnie się czujemy. Tak jak piłkarz na boisku, jest tłuczenie, daje się mu mrożenie, żeby dalej grał, no bo trzeba strzelić ewentualnie gola albo bronić bramki, ale to, że on nie będzie czuł bólu, to nie oznacza, że jest wszystko ok, bo to może doprowadzić do sytuacji znacznie gorszej. I tu, kochani, żeby wprowadzić odpowiednio Was w temat, na początek po prostu fragment jednej z moich po prostu prelekcji, bardzo krótko, tak kilka slajdów, tylko. I teraz zastanówmy się w ogóle, dlaczego w ogóle chorujemy. Dlaczego, z czym mamy w ogóle problemy? Mamy dwa podstawowe syndromy. Mamy syndrom z jednej strony nadmiarów, czyli mamy nadmiar toksyn, który prowadzi do rozwoju licznych schorzeń, w tym nowotworów. Przecież mamy pandemię nowotworów. Prawie 200 000 zachorowań na nowotwory w Polsce. Niektórzy uważają, że mamy. Kiedyś też tylu ludzi samo chorowało na nowotwory, tylko nie było metod diagnostycznych odpowiednich. 100 000 umiera rok w rok z powodu nowotworów. Za 15 lat, czyli 2035, mniej więcej 10-15 lat, 2035-40, będzie 300 000 zachorowań. Takie są dzisiejsze prognozy i będzie umierać 150 000 ludzi rocznie. A jak mówimy jeszcze o chorobach układu krążenia, to jest 140 000 ludzi umiera w Polsce z powodu chorób układu krążenia. I co? I leki to mają załatwić? A gdzie jest profilaktyka, która sprawi, żebyśmy nie chorowali, żeby nas ktoś nauczył, jak mamy dbać o nasze organizmy, żebyśmy po prostu zwyczajnie nie chorowali? O tym to się nie mówi. Dobrze, mamy nadmiary, ale z drugiej strony mamy syndrom niedoborów. Niedobór niezbędnych składników, odżywczych i tak zwanych nieodżywczych, bo są niezbędne składniki nieodżywcze. To są często na przykład polifenole, katechiny zielonej herbaty, antocyjany, wszystko to, co jest jakby, to nie są witaminy, ale potrzebne nam są witaminy, są potrzebne cukrowce, tłuszczowce, białka, potrzebny jest błonnik. Potrzebne są bakterie te probiotyczne, te tak zwane dobre bakterie dwudzielne i tak dalej, i tak dalej. Co my mamy w naszym jedzeniu dzisiaj, w produktach do jedzenia, co one tam zawierają sobie? Ja wielokrotnie o tym mówię, więc już nie rozwijam tego tematu. I ten niedobór
Z jednej strony niedobór tych składników, z drugiej jest nadmiar tych wszystkich toksyn, zmienia funkcję procesu organizmu już na procesie, na poziomie komórkowym. I tu jest takie fajne hasełko, że to są słowa pana Jarosława Zycha, szefa polskiego Colwaya. Medycyna chorób serwuje pacjentom preparaty na to, by przestali cierpieć skutek chorób, a medycyna zdrowia namawia nas do systematycznego zażywania preparatów służących temu, byśmy na wiele chorób po prostu nigdy nie chorowali. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że aż 75% światowego rynku spożywczego pokrywa sprzedaż towarów przetworzonych, najczęściej zawierających dużo tłuszczu, ogromnej ilości cukru, i na świecie 75 zgonów w związku z tym jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii. Jak mówi doktor nauk medycznych pani Danuta Myłek, napisała świetną książkę Od lekarza do kucharza, nie zapominajmy o tym, że większość chorób w medycynie wynika się z przejadania się czym? Zaznaczam od razu na początku, musi być słowo współczesną pszenicą, współczesnym mięsem wieprzowym, współczesnymi produktami mlecznymi, współczesną białą mąką, cukrem rafinowanym, ważoną solą, rafinowanymi olejami, margarynami i kilkunastu tysiącami związków chemicznych, z których większość sprzyja producentom, sprzedawcom, lekarzom, mówi to lekarz, i grabarzom. I w związku z tym zasadnicze jest pytanie, jak żyć, jak się leczyć. Ja tutaj pokazuję ekstremum pewne, a więc dzieci i osoby starsze, dziadkowie. Pomijam ten środek, powiedzmy, do którego też chcę się zaliczać jeszcze, mając te swoje 71 lat. A więc mamy problemy, mamy wielochorobowość. Pokażcie mi człowieka, który choruje, który ma tylko jedną chorobę. A słuchajcie, dzisiaj można byłoby wymienić ponad 70 chorób określanych jako tak zwane cywilizacyjne, to jest taki eufemizm, z którymi medycyna akademicka kompletnie sobie nie radzi. Pokażcie mi lekarza, mówię o przeciętnym lekarzu, pokażcie mi leki, które potrafią spowodować, że wyzdrowiemy z RZS-u, reumatoidalne zapalenie stawów, które załatwią policystyczne jajniki, które załatwią Hashimoto, które załatwią hipercholesterolemię, dyslipidemię, takie inne historie, które poradzą sobie z nowotworami które poradzą sobie z dną moczanową. Ja znam osobiście świetnego lekarza, byłego szefa Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii Szpital w Końskich, to był wiodący szpital w kraju, który miał 16-letnią dnę moczanową. Nazwiska tutaj nie będę akurat wymieniał. I on kiedy skorzystał, poznaliśmy się akurat na szkoleniach, które prowadziłem w Zawierciu. Podszedł do mnie na przerwie pewien pan i po prostu porozmawialiśmy. Ja z dużym zaskoczeniem stwierdziłem, że to jest lekarz. On mi w ogóle pogratulował wiedzy i tak dalej, a potem się okazało, że jest lekarzem. I ten człowiek mówi, miałem 16-letnią dnę moczanową. 8 miesięcy specjalna kuracja metaboliczna, wspomaganie metaboliczne, on z tego wyszedł i mówił, Janusz, ja miałem dostęp do wszystkich leków świata. Dla mnie nie było problemu ściągnąć jakieś nawet bardzo drogie leki. Nic nie pomagało. Dopiero zajęcie się takie holistyczne całym organizmem. A więc mamy wielochorobowość, mamy polipragmazję, czyli przyjmowanie na stałe wielu leków i o tym będziemy dzisiaj mówić. Mamy wchodzenie leków w interakcje skutkujące ciężkimi powikłaniami, mamy skutki uboczne leków, mamy kosztowne leki. Ile przeciętny emeryt rencista w waszych na przykład no, w domach, wśród bliskich czy znajomych, ile ci ludzie płacą miesięcznie za leki, za wizyty i tak dalej. Więc tutaj najlepsza droga zachowania zdrowia to jest kompleksowa profilaktyka. O, akurat niechcący mi tutaj, nie ta plansza miała być, to jest program taki doktora Tochoraka, mniejsza z tym, czeski, którym ja się zajmuję, ale to już mniejsza z tym. I teraz, kochani, udostępnię znowu ekran, żeby ewentualnie pokazać wam to, co jest zasadniczym naszym dzisiaj tematem. A więc mam tutaj taki portal Halo Zdrowie, fajnie jest, no i teraz kochani, aha, zagubieni, zaraz zobaczymy kiedy on był ten opublikowany, 22 lipca 2025 roku, świeżynka.
Zagubienie w ulotkach i receptach wraz ze zwiększającą się liczbą leków zwykle zwiększa się chorobowość pacjentów. Mówi o seniorach w pułapce polipragmazji dr Karolina Lindner-Pawłowicz. Zamiast kompleksowej opieki dziesiątki tabletek dziennie, zamiast lekarza prowadzącego kolejka do specjalistów. Gdy seniorzy trafiają od drzwi do drzwi, rośnie ryzyko błędów, powikłań i niepotrzebnego cierpienia. To swoisty paradoks, że u osób starszych jednocześnie może występować problem zbyt dużej, zbyt małej liczby leków. I ta sytuacja może dotyczyć jednego pacjenta, alarmuje doktor nauk medycznych Karolina Lindner-Pawłowicz. Codzienność pacjentów 70 plus, przepraszam, mam 71 lat i moja codzienność jest zupełnie inna. Codzienność pacjentów 70 plus bywa pełna absurdów. Kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt leków dziennie, przepisywanych przez różnych specjalistów bez wzajemnej koordynacji. Co drugi z tych pacjentów nie pamięta nawet, jak nazywają się jego leki, a błędne dawkowanie prowadzi do zaburzeń świadomości, upadków, hospitalizacji. W całym kraju pracuje zaledwie około 600 geriatrów. To tak, jakby w mieście wielkości Warszawy było dostępnych tylko kilku lekarzy, którzy rozumieją złożoność leczenia osób starszych, a Polska starzeje się szybciej, niż potrafi się do tego przygotować. Do 2050 roku nawet 40% społeczeństwa w Polsce będą stanowili seniorzy. Już dziś wielu z nich żyje w cieniu systemu. Niewidoczni, cierpiący na kilka schorzeń, jednocześnie w milczącej pułapce polipragmazji. Jak dobrze, że ja nie należę do tych seniorów, jak na razie i się trzymam. I życzę wszystkim, żeby każdy z nas był takim seniorem, bo wcześniej czy później będziecie, niektórzy mogą nie dożyć, ale wy macie dożyć, kochani, i świetnie się trzymać. Polipragmazja, co to jest? Polipragmazja, czyli wielolekowość, to cichy, ale realny wróg starości. O tym, jak wygląda rzeczywistość starszych pacjentów i jaką walkę codziennie toczy o ich zdrowie geriatra, opowiada doktor nauk medycznych Karolina Lindner-Pawłowicz. Agata Źrałko, hello, zdrowie. 36. Tyle leków przyjmowała seniorka, która leczyła się u doktora nauk medycznych Michała Chudzika. Czy zdarzyło się pani w swojej praktyce spotkać starszą pacjentkę lub pacjenta przyjmującego porównywalną liczbę leków? Odpowiedź pani doktor Lindner-Pawłowicz. Aż z tak dużą liczbą leków u jednej osoby się nie spotkałam. Mój rekordzista przyjmował 22 różne preparaty. Nie liczyłem, ile to było tabletek na dobę. Zakładając, że jedna, załóżmy, że tabletki trzeba brać rano i wieczorem, załóżmy tylko 2 razy, i 22, chociaż tylko po jednej, to 22 rano i 22 wieczorem. Szok. Tak duża liczba przyjmowanych leków u jednego pacjenta to wyjątek? Czy to już jest nowa norma? Fakt. Seniorzy biorą za dużo leków, choć muszę tutaj zaznaczyć, wielolekowość nie zawsze jest zła. Wielokrotnie widziałam pozytywne efekty terapii wielolekowej. Ważne, aby dobrać pacjentowi leki, które się wspierają i nie wchodzą w niekorzystne interakcje. Problemy pojawiają się wtedy, gdy dochodzi do polipragmazji. To sytuacja, w której pacjent otrzymuje za dużo nieodpowiednio dobranych leków. W takim przypadku prawdopodobieństwo zaszkodzenia pacjentowi jest bardzo wysokie. Jako geriatrzy walczymy o każdą aktywność i pod tym kątem ustawiamy leczenie pacjenta. Odwracamy więc tradycyjną kolejność. To nie choroba jest na pierwszym miejscu. Ciekawe zdanie. Pacjenci w podeszłym wieku są grupą, która ma największe prawdopodobieństwa przyjmowania wielu preparatów jednocześnie. To jest niezwykle powszechne zjawisko. Istnieją badania wskazujące, że nawet 1/3 wszystkich problemów zdrowotnych w geriatrii jest następstwem stosowania leków. Kochani, 1/3 wszystkich problemów zdrowotnych w geriatrii jest następstwem przyjmowania leków. Pytanie. Czy jest jakiś przypadek z pani praktyki, który szczególnie zapadł pani w pamięć, który pokazuje konsekwencje przyjmowania wielu preparatów bez pełnej wiedzy lekarza?
Pacjent, o którym wspomniałam, trafił pod moją opiekę od lekarza rodzinnego z nadzieją, że zmniejszymy liczbę przyjmowanych leków. Podjęłam się tego wyzwania, zmieniliśmy całą terapię. Niestety po roku pacjent wrócił ponownie na oddział z całą siatką leków. Nie wiem, co się wydarzyło przez ten rok. Czy to była wola samego pacjenta, czy może następstwo tego, że pacjent był leczony przez wielu specjalistów jednocześnie? Koniec końców pacjent wrócił do punktu wyjścia. Ten przykład nauczył mnie jednego. Ilekroć pacjent zgłasza jakiś nowy, niepokojący objaw, od razu przyglądam się dotychczasowemu schematowi leczenia. W ogromnej liczbie przypadków znajduję wśród leków taki preparat albo takie połączenie, które zwiększa ryzyko ujawnienia się danego objawu niepożądanego, o którym mówi chory. Czy wśród starszych pacjentów zauważa Pani jakieś przekonania dotyczące leczenia farmakologicznego? Starsze osoby są jednocześnie trudniejszą i łatwiejszą grupą pacjentów, jeśli chodzi o przekonania do konkretnej farmakoterapii. Z jednej strony są bardziej narażone na przekaz ze strony reklam i mniej krytyczne wobec ich treści, a z drugiej strony są w stanie zaufać lekarzowi o wiele bardziej niż młodsze osoby i dać szansę proponowanym lekom. Niestety często bywa tak, że nawet sam pacjent czy jego opiekunowie do końca nie wiedzą, jakie leki przyjmuje senior. Dochodzenie do pełnej listy leków, witamin, suplementów diety i leków bez recepty pochłania ogromną ilość czasu w czasie wizyty. Pacjenci są pogubieni we własnych lekach? Tak. Nie są w stanie na przykład rozróżnić leków zawierających tę samą substancję pod różnymi nazwami handlowymi. Szczerze mówiąc, nie musieliby, bo to jest rolą lekarzy przepisujących leki, żeby odpowiednio wyjaśnić pacjentowi, który preparat zastępuje inne. Ale to nie zawsze się udaje. Starszy pacjent zwykle krąży między dużą liczbą specjalistów, którzy często nawet o sobie wzajemnie nie wiedzą. Komunikacja pomiędzy specjalistami między sobą, ale też specjalistami a pacjentem jest bardzo trudna i zawodna. W tym widzę chyba największy problem. Chory jest pogubiony, odwiedza wielu lekarzy, którzy jednocześnie próbują się zająć jego stanem zdrowia, ale każdy z tych specjalistów patrzy z perspektywy swojej specjalności. Specjalista od lewego kolana, specjalista od prawego kolana, która jest dla niego kluczowa. To nie za dobrze się sprawdza w przypadku seniorów. Jak zacząć rozplątywać ten węzeł gordyjski? Udać się do lekarza rodzinnego, do geriatry lub dobrego lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny oczywiście powinien zawiadować całością opieki nad pacjentem. Po to wysyła pacjenta do poszczególnych specjalistów, aby go wspomóc w diagnostyce i leczeniu. Teoretycznie chory powinien wrócić do swojego lekarza rodzinnego, by wszystko uporządkować i skoordynować. Ale jeśli uświadomimy sobie, ile podczas typowej wizyty lekarskiej przypada czasu na jednego pacjenta, zwykle między 10 a 20 minutami, to można sobie wyobrazić, jak trudna jest taka koordynacja w praktyce. A ile czasu może poświęcić geriatra? Na wizycie pierwszorazowej w mojej przychodni przyjmuję pacjenta przez 2 godziny. Tak naprawdę im więcej lekarzy zaangażowanych w opiekę nad jedną osobą, tym większe ryzyko błędów. No to jest zrozumiałe. A więc dobrze, pani przyjmuje 2 godziny. Bardzo dużo. Może się wydawać bardzo dużo, ale proszę mi wierzyć, zdecydowaną większość tego czasu pochłania zbieranie wywiadu. Starsze osoby mają zwykle kilka problemów medycznych. Często jedne zaostrzają drugie, a do tego dotyczą zupełnie różnych organów. Niezależnie od tego, czy pacjent ma dłuższą czy krótszą historię chorobową, muszę przejrzeć wszystkie dokumenty. Mam co robić przez te 2 godziny. Geriatria trochę inaczej patrzy na zdrowie starszej osoby. Wyobraźmy sobie taki przykład. Chory po zawale serca zwykle dostanie od kardiologa około 5 leków, które mają wydłużyć jego życie, poprawić jego jakość. A jeśli ten chory ma jeszcze 4 inne choroby, może się okazać, że musi przyjmować 20 różnych leków. Nie da się więc stosować takiego klasycznego sposobu leczenia farmakologicznego u osób w podeszłym wieku,
który polega na tym, że dobieramy leczenie do każdej choroby osobno. Jaka jest zatem dzisiaj najważniejsza rola geriatry? Zadbanie o jak najlepszą sprawność funkcjonalną, mówiąc bardziej przystępnie o sprawność i niezależność starszej osoby. Rolą geriatry jest nie tyle leczenie chorób, a sprawienie, żeby pacjent był jak najbardziej sprawny i niezależny w kontekście swojego codziennego życia. Przykłady sprawności mogłabym długo mnożyć. Wyjście z domu na zakupy, samodzielne przyjęcie leków, obsługa telefonu, ugotowanie obiadu, posprzątanie mieszkania, opłacenie rachunków. A to są te bardziej skomplikowane aktywności. Czasem mowa o zupełnie podstawowych czynnościach, jak wstanie z łóżka, umycie się, ubranie, korzystanie z toalety, samodzielne zjedzenie posiłku. Jako geriatrzy walczymy o każdą aktywność i pod tym kątem ustawiamy leczenie pacjenta. Odwracamy więc tradycyjną kolejność. To nie choroba jest na pierwszym miejscu. Najważniejszy jest dla nas pacjent jako całość, jego funkcjonowanie i jakość życia. Wróćmy do rozmowy z pacjentem w podeszłym wieku. W jaki sposób zdobyć informacje o tych niewidzialnych preparatach, suplementach, lekach z reklam, ziół, herbatkach aptecznych? Od czego zaczyna Pani rozmowę z pacjentem seniorem? O tym, co naprawdę przyjmuje. To w ogóle tak ciekawe, te niewidzialne preparaty, suplementy, zioła i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Każdy geriatra wypracowuje własne metody na to, jak zobiektywizować informacje od pacjenta. Jak zwykle na początku proszę o to, żeby pacjent szczegółowo opisał, co ma w lodówce. Dzięki temu dużo dowiaduję się o jego sprawności fizycznej, ale i intelektualnej. Mówiąc wprost, o narastających kłopotach z pamięcią. W przychodni zawsze bardzo wyraźnie mówimy o tym, że na pierwszą wizytę trzeba przynieść opakowanie leków albo karteczkę z dokładnym dawkowaniem, żeby mogła całość przejrzeć i ustalić. I co? I tę listę leków niejednokrotnie korygują przez całą wizytę. Bywa tak, że dostaję i karteczkę z nazwami, i reklamówkę z lekami, a jedno z drugim się nie pokrywa. Czasem dowiaduję się o tym, że pacjent bierze jakieś ważne leki psychiatryczne czy kardiologiczne, gdy już prawie wychodzi z gabinetu. Nie ma więc jedynego dobrego sposobu. Po prostu trzeba wielokrotnie pytać i wykazać się dużą cierpliwością. Pacjent musi poczuć, że chce się pomóc, że ma się czas i cierpliwość. Wtedy jest troszeczkę łatwiej. Czy pacjenci celowo ukrywają niektóre preparaty? Czy to raczej efekt braku świadomości, że są one istotne? Nie sądzę, aby ktokolwiek ukrywał informacje o przyjmowanych lekach, żeby celowo wprowadzić lekarza w błąd. Czasami pacjenci mają trudność z przyznaniem, że jakiś lek odstawili sami, bo na przykład obawiali się go przyjmować. Często dotyczy to leków psychiatrycznych. Jest natomiast ogromna grupa pacjentów, która po prostu przestaje sobie radzić z lekami. To nie jest działanie intencjonalne, żeby brać bardzo dużo leków, wyrzucać je czy stosować wiele preparatów bez recepty. Starsi pacjenci mają na tyle duże problemy z pamięcią, że zaczynają się mylić, nie trafiają do nich bardziej skomplikowane schematy dawkowania. Nie rozumieją, że lekarz przepisał pod nową nazwą preparat, który brali już przez długi czas, ale pod inną nazwą handlową. W efekcie zaczynają brać 2 leki jednocześnie. Spotkałem się z badaniem, które mówi, że nawet 60% seniorów nie pamięta nazw swoich leków. Istnieją badania wskazujące, że nawet 1/3 wszystkich problemów zdrowotnych w geriatrii jest następstwem stosowania leków. To jest dla gwoli przypomnienia. Jakie ryzyka wiążą się z leczeniem prowadzonym przez wielu specjalistów bez wspólnej koordynacji? Niekorzystne interakcje między lekami, ale też fakt, że lek przepisywany na jedną chorobę może pogorszyć przebieg innej choroby. Tak naprawdę im więcej lekarzy zaangażowanych w opiekę nad jedną osobą, tym większe ryzyko błędów. A te błędy mogą mieć poważne następstwa. Szacuje się, że starsze osoby mają nawet 10-krotnie większe ryzyko ujawnienia się działań niepożądanych leków niż młodsi pacjenci. Zacznijmy od tego, że razem ze zwiększającą się liczbą leków
Zwykle zwiększa się chorobowość pacjentów. Pojawiają się coraz nowsze objawy, które leczy się dając kolejne leki. Tak tworzą się kaskady przepisywania. Ma to miejsce wtedy, kiedy pacjent przychodzi do lekarza z nowym objawem, który jest de facto objawem niepożądanym leku, a lekarz nie skojarzył tego nowego objawu ze stosowaną dotychczas terapią. Przepisuje pacjentowi kolejne leki, żeby zlikwidować nowy objaw, i tak można dokładać do końca. Błędy w farmakoterapii zwiększają ryzyko hospitalizacji pogłębiającej się niesprawności, a w efekcie instytucjonalizacji, czyli tego, czego w geriatrii boimy się najbardziej. Zwiększają się koszty leczenia oraz ryzyko pojawienia się zespołów geriatrycznych, w tym zaburzeń równowagi, problemem z poruszaniem się, upadków, majaczenia. To wszystko może być następstwem nieodpowiedniego stosowania leków. Swoją praktykę geriatryczną prowadzi Pani od 22 lat. Jak Pani zdaniem zmieniło się leczenie osób starszych w ciągu ostatniej dekady? Coraz więcej mówi się o tym, że starsze osoby wymagają odrębnego podejścia do ich leczenia. Widzę, że te kwestie wzbudzają zainteresowanie wśród lekarzy innych specjalności. Całe szczęście coraz rzadziej obserwuję to zjawisko, które przed paroma laty było niezwykle częste. Bagatelizowanie dolegliwości pacjenta ze względu na wiek. Zdarzało się, że gdy starsza osoba zgłaszała się po pomoc medyczną z powodu bólu, kłopotu z pamięcią czy duszności, w odpowiedzi słyszała: no niestety, trzeba się z tym pogodzić, bo taka jest starość. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Albo powiedzenie: no bo taka jest pani uroda. Takie historie bardzo długo zapadały w pamięć moich pacjentów i ich rodzin. Często opowiadali je z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mnie także trudno być obojętnym wobec takiej sytuacji. Przecież każdy z nas ma prawo do leczenia, niezależnie od tego, ile mamy lat. To jest swoisty paradoks. U starszych osób jednocześnie może występować problem zbyt dużej i zbyt małej liczby leków. I ta sytuacja może dotyczyć jednego pacjenta. Spotkałem się też ze zjawiskiem odstępowania od terapii wyłącznie ze względu na wiek, a nie stan biologiczny pacjenta. A kochani, a jak to dzisiaj jest z tym przerywaniem leczenia, bo już nie ma sensu? Coś takiego jest. Przecież w jednej z audycji to o tym mówiłem, bo już to nie ma szans. Starsze osoby są bardzo wrażliwe na odbieranie im poczucia podmiotowości. Kiedy nagle widzą, że dzieci, którymi przez wiele lat się opiekowali, starają się przejąć opiekę, odwrócić tę relację, bardzo to przeżywają. No, ja też mam z tym problem. Poważny. Moja mama ma w tej chwili kończy 94 lata, to jest końcóweczka, 94. Całe życie była sprawna, wszystko wokół niej się kręciło, cały świat, była bardzo aktywna. Miała bardzo trudne życie. No i teraz sprawność już nie ta, i fizyczna po prostu, i umysłowa, i trzeba po prostu przejąć było opiekę, i ja sam mam problemy z poradzeniem sobie z tym. Mentalne problemy. Po prostu, że stykam się z czymś, czego do końca nie rozumiem. Bo moja mama już w tej chwili czasami nie dochodzą do niej pewne historie. Tłumaczę, że trzeba inaczej spać, że to, że tamto i tak dalej. Albo w taki sposób, na przykład ja dożywiam mamę suplementami bardzo dużo i to trzyma. Niedawno robiliśmy, kochani, badania deplerowskie naczyń krwionośnych żył, kilka lat temu też, i okazało się, że ona ma czyste naczynia krwionośne, praktycznie śladu miażdżycy. Więc o to chodzi, tak? Ale jednak no, jest niesprawność, lata przeżyte. Co z tego, że dobrze, 8 lat już mama bierze, jest wspomagana suplementami, taką klasyką, którą ja sam robię, i tak dalej. Pilnuję jej tego. Wcześniej oczywiście sama to brała, teraz od kilku lat pilnuję dzień w dzień, to ja już pilnuję tego całego no, rytuału i tak dalej. Ale mam problemy z poradzeniem sobie, że jak to mama sobie nie radzi z tym czy z tamtym. Kwestia mentality.
Ale co tak na marginesie? Porozmawiamy więc o zmianach. Co pomogłoby lekarzom rodzinnym w lepszym rozbrajaniu takich wielolekowych historii? Bardzo liczę na powrót nad ustawą dotyczącą opieki geriatrycznej. Od 2024 roku miały obowiązywać przepisy o szczególnej opiece geriatrycznej. Ustawa była bardzo ambitna i miała zrewolucjonizować dostęp do opieki geriatrycznej w Polsce. Przewidywała powstanie centrów geriatrycznych, ogromną liczbę szpitalnych łóżek geriatrycznych w każdym województwie, która miała być określona w odniesieniu do liczby ludności w podeszłym wieku. Zgodnie z założeniami pacjent kierowany od lekarza rodzinnego do geriatry podlegałby kompleksowej ocenie. Niestety ustawa ostatecznie nie weszła w życie, bo nie powstały do niej akty wykonawcze. Jednym z powodów był niedobór kadr geriatrycznych. Obecnie w Polsce jest niespełna 600 lekarzy geriatrów, a szacuje, że powinno ich być około 3000, czyli 5 razy więcej. Cały czas liczę, że w tej czy innej formie powrócimy do pracy nad tą ustawą, bo opieka geriatryczna bardzo potrzebuje w Polsce wsparcia i planu rozwoju. Nie mamy innego wyboru, patrząc na to, jak starzeje się nasze społeczeństwo. Już w 2022 roku osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 25% naszego społeczeństwa. Prognozuje się, że w 2050 będzie to ponad 40%. No i kochani, jest problem, bo to są ZUS-y, tym ludziom trzeba płacić świadczenia, emerytury. Oni już są, jak to się mówi, nieproduktywni, bo nie pracują. Ja pracuję, płacę podatki jako firma, bo jeżeli sprzedaję książki, to od książek oczywiście VAT, od dochodów, od innych rzeczy płacę podatki, a mam 71 lat. A moja emerytura wynosi 3037 zł. Moja emerytura jako dyrektora szkoły, w której uczyłem, znaczy szkoły, która liczyła 1200 uczniów i zarządzałem ponad 100 ludzi załogi. Fajne, co? Więc rozumiecie, że trzeba było coś robić jeszcze w życiu. Ja będąc na emeryturze, nie mogłem sobie usiąść i nic, i więcej nic. Dobrze. To taka dygresja. Jestem jednak dobrej myśli. Sądzę, że na przestrzeni kilku kolejnych lat będzie coraz lepiej, zwiększy się dostęp do opieki geriatrycznej. Póki co przestało mnie już dziwić, że zgłaszają się do mnie pacjenci, którzy muszą pokonać 100 czy 200 kilometrów do poradni geriatrycznej. A jak już dzisiaj możemy zachęcić bliskich nam seniorów do otwartości w rozmowach o lekach, także tych nieprzepisanych? Przede wszystkim trzeba zadbać o jakość relacji i o to, żeby starsza osoba cały czas miała poczucie podmiotowości, żeby nie sprowadzać jej do roli nieradzącego sobie seniora, wymagającego wyręczenia. Starsze osoby są bardzo wrażliwe na odbieranie im poczucia podmiotowości. Kiedy nagle widzą, że dzieci, którymi przez wiele lat się opiekowali, starają się przejąć opiekę, odwrócić tę relację, bardzo to przeżywają. Trzeba być delikatnym, okazywać dużo wrażliwości na to, co może dziać się we wnętrzu tej starszej osoby. Moim pacjentom często bardzo trudno pogodzić się z tym, że ich siły słabną. Osoba, która była przez wiele lat niezależna, nagle sama zaczyna wymagać pomocy. Ta utrata sprawności różnie owocuje. Niektórzy wypierają wszystkie symptomy swojego stanu, pogarszającej się niezależności. U innych widzę wyraźne zaburzenia lękowo-depresyjne. Dlatego tak ważna podczas wizyty u geriatry jest obecność opiekuna czy członka rodziny. Gdyby mogła Pani przekazać jedno zdanie pacjentowi 65+, zanim pójdzie do lekarza, co by to było? Zaproponowałabym, żeby starsza osoba wsparła się na opiekunie, jeśli ma jakąkolwiek trudność z lekami czy opieką zdrowotną, żeby wizyty u lekarza rodzinnego, geriatry czy innego specjalisty odbywały się ze wsparciem kogoś bliskiego. To naprawdę bardzo wiele ułatwi, czasami ustrzeże pacjenta przed poważniejszymi problemami związanymi z błędami w stosowaniu leków. I to jest koniec artykułu. A z kim była rozmowa, kochani? Doktor nauk medycznych Karolina Lindner-Pawłowicz, lekarka z 22-letnim stażem zawodowym, specjalizująca się w geriatrii, chorobach wewnętrznych oraz alergologii. Łączy pracę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie zajmuje się m.in. kształceniem studentów z zakresu opieki geriatrycznej, z prowadzeniem poradni geriatrycznych we Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie.
prowadzi spotkania edukacyjne dla seniorów, na przykład w ramach Wrocławskiego Centrum Seniora, Forum Seniora we Wrocławiu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w domach pomocy społecznej. Ważnym elementem pracy dr Lindner Pawłowicz jest analiza przyjmowanych przez seniorów leków, eliminacja preparatów niepotrzebnych lub szkodliwych oraz zapobieganie interakcjom lekowym. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten tekst. Myślę, że bardzo ciekawy. Kochani, wielu z Was ma różny, jest w różnym wieku. Mój wiek znacie. Nie jestem najmłodszym facetem, jestem seniorem od dawna, ale, że tak powiem, trzymającym się kurczowo życia. No i staram się dbać o siebie. Akurat w dniu, w którym nakręcam audycję, już wchodzę w taki, wszedłem w taki czas ćwiczeń, 30 minut, bo mam okresy, że ćwiczę, bardzo ostro potrafię poćwiczyć sobie, wiem jak można dojechać człowieka, dużo ćwiczeń rozciągających, ale zaczynam po jakimś okresie kilku miesięcy nic nie robienia, oprócz pracy fizycznej oczywiście, bo mam ogród, foliak i tak dalej. Więc najpierw jest maksymalnie 10 minut przez jakieś kilka dni, później 15, 20, 25 i tak stopniowo, żeby po prostu nie przedobrzyć, no bo po co zakwasy i tak dalej, i tak dalej. Ale ćwiczenia, dużo ćwiczeń rozciągających, bo to jest podstawowa sprawa, nie tyle ćwiczenia tak zwana siłka, czyli hantle, czy jakieś inne historie, tylko dużo ćwiczeń rozciągających, praca ze stawami i tak dalej, żeby to po prostu no, kilka razy mnie to duże rozciągnięcie, silne rozciągnięcie uratowały przed sytuacjami kolizyjnymi na śliskim podłożu, że można było się dosłownie rozerwać. A ponieważ akurat no, rozciągnięcie jest niezłe, więc nie doszło do zerwania żadnych więzadeł i tak dalej, i tak dalej. Ale kochani, no jest problem. Znaczy dwa problemy, bo tu były zasygnalizowane dwa problemy. Jeden to jest problem polipragmazji, czyli przyjmowanie na stałe wiele leków, a to wynika z wielochorobowości. I drugi problem to jest problem z ludźmi starszymi. Każdy z nas ma szansę zostać takim człowiekiem starszym. Trzeba to sobie uświadomić raz nareszcie, bo niektórzy dwudziestoparo-trzydziestolatkowi mam wrażenie, że oni mają takie poczucie nieśmiertelności. No jak to? 50 lat to jest stary pryk. Kobieta 50-letnia, Boże, przepraszam, stara baba, przepraszam dziewczyny was, w tym wieku lub innym, ale to takie słyszę odgłosy. To smarkateria nie wie o czym mówi. Kompletnie im odbiło. Ma 20 lat, za 30 lat, jak dożyje oczywiście, będzie 50-letnim facetem czy 50-letnią kobietą i zobaczcie jak to jest. Czy 50 lat to jest koniec życia? Jeszcze raz powtarzam, mam 71 lat, czuję się po prostu jak potrzeba, w miarę sprawny. Niekoniecznie jestem zadowolony z siebie, bo ileś tam lat temu byłem bardziej, powiedzmy, sprawny i tak dalej, więc trzymam się, cały czas się suplementuję, ćwiczę, tak jak mówiłem. Staram się też czyścić mózg, czyli po prostu ładować się dobrą, pozytywną energią. Tu mi po prostu, nazwijmy to, rozwój duchowy pomaga. Na ile to jest tylko możliwe w moim przypadku, co nie oznacza, że jak się tam rozwijam duchowo, to nie mam, że tak powiem, powodów do tego albo okazji do tego, żeby się czasami powywnętrzać na niektórych. Nie jestem emocjonistą, ale usprawiedliwiam się, że mój przyjaciel żyjący, znaczy on żyje nadal, tylko w tamtym ciele, 2000 lat temu też tam w świątyni powywalał stoliki po prostu, bo się wkurzył, bo przyszli handlować w domu jego ojca i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Więc no, trzeba to wszystko sobie poukładać. Zgodnie z triadą Maxwella, body, ciało, mind, umysł i soul, duch, dusza, bo spirit to jest duch, spirit. A więc body, soul lub spirit i mind. Taka triada Maxwella, o to wszystko trzeba zadbać. No i warto. W zdrowym ciele zdrowy duch, ale dobrze działający duch to też zdrowe ciało. W dwie strony to wszystko działa. I tyle. Kochani, kończymy już.
naświetliłem wam pewien problem. I teraz wniosek, czy jeżeli nawet mamy jakieś niedomagania, to leki nam to wszystko załatwią? A może leki jeszcze utrudnią? Ja rozumiem, że lek może ratować życie, ale kochani, nie uratuje nam zdrowia kompletnie. Kompletnie, to już ja wiem, przekonałem się już wiele, wiele lat temu. Lekarze są absolutnie potrzebni, bardzo dobrzy lekarze, bo mogą ratować nam życie, mogą podpowiadać. No jeżeli, nie daj Boże, ktoś złamie nogę, to nie pójdzie nie będzie stosować jakichś suplementów lub zioł lecznictwa, bo trzeba tą nogę poskładać. A suplementy i ziółka można brać oczywiście na przyspieszenie ewentualnie zrastania się tej nogi, o ile się dobierze odpowiednie komponenty do tego. I tylko to tyle. Ech. Każdy z nas musi dokładnie zadbać o siebie. Możliwości są, kochani. Naprawdę są. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym, co ja akurat robię, możecie pisać, wiecie o tym doskonale. Powyciągaliśmy różnych ludzi z różnych po prostu problemów. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce mieć więcej wiedzy, zapraszam na takie dwudniowe konferencje lepszego życia w Radomsku. Każdego miesiąca, mniej więcej do połowy miesiąca, odbywają się w Radomsku, Hotel Porto, szkolenia. Trzeba było się tylko ewentualnie zgłosić, dać mi znać, to prześlę pełną informację, jak tam się znaleźć na takim szkoleniu po prostu. Szkoleniu. Są tam fajne wykłady, spędzamy czas wśród fantastycznych ludzi, bo nawet jak się czasami ktoś trafi taki większy, taki skrzywiony, to albo się musi odskrzywić, albo po prostu więcej nie przyjedzie, bo nie wytrzyma tego jakby tej pozytywnej, fajnej energii i tak dalej. No i co? Wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, że towarzyszycie mi, że o, odbieracie to wszystko, co mówię. Czasami się wywnętrzam za bardzo może, czasami może jestem za bardzo emocjonalnie rozbuchany, no ale taka jest moja uroda. I co poradzić na to? Pigułki na to nie ma. Jakoś mnie będziecie znosić. Kochani, proszę o suby, o lajki, o komentarze i o dzielenie się linkami z tych wszystkich audycji, nie tylko tej, ze swoimi bliskimi. Wstawiajcie to na swoje social media i tak dalej. Do następnego zobaczenia. Papatki, cześć, pa.